No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym wideo ciekawy temat, a mianowicie Polymarket. Tylko uwaga, bo ta platforma podlega pod hazard, więc jest ona w Polsce nielegalna. Nie wolno używać Polymarketu, chyba że używacie VPN-a. Jeśli chodzi o hazard, to akurat trzymam się z dala, jednak ostatnio zainteresowałem się tym tematem, ponieważ istnieją boty, które potrafią zautomatyzować nam obstawianie różnych zakładów. No i miałem w sumie odpuścić ten temat, ale ze względu na to, że zainwestowałem w to dość sporo czasu, jak i również środków, które właściwie to przepaliłem, ale o tym dowiesz się później w wideo, no to stwierdziłem, że właściwie chciałbym się z Tobą tym podzielić. Jednak nie nakłaniam do hazardu. Pokażę Ci tutaj wyniki, jakie miałem na kilku kontach. Pokażę Ci narzędzia, których używałem, a to, co Ty z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa. Bardziej chciałbym się tutaj podzielić swoimi doświadczeniami i będzie super fajnie i ciekawie, także tradycyjnie zapraszam na intro! Więc Polymarket jest to największa platforma Prediction Markets z FDV ponad 9 miliardów. No i bardzo możliwe, że będą mieć również swój airdrop, dlatego właśnie chciałem tutaj trochę podziałać. Jednak jestem bardzo daleki od stawiania jakichś zakładów, jednak moją tablicę na X zasypały różne posty o tak zwanych successful story, gdzie gościu z $5 po 2 miesiącach zrobił 30 albo i nawet 300 tysięcy. Takich postów miałem po prostu multum. Jeśli zaczniecie szukać informacji właśnie o Polymarket, to zgaduję, że również zaczną one się pojawiać, chociaż wydaje mi się, że teraz będą już sprzeczne z polityką Xa, ponieważ zostały ostatnio wprowadzone różne zmiany. Ale do spodu. Dzisiaj będziemy działać na żywym organizmie, więc odpalimy sobie bota na początek. Tutaj mam w sumie 4 takie różne boty i najbardziej do gustu przypadł mi ten Polycop bot. Wszystkie te boty są dość często aktualizowane, są tu dodawane nowe funkcje i my jako użytkownik tego bota wcale nie musimy zakładać konta na Polymarket. Nawet nie musimy wchodzić tam na stronę, jednak przydałoby się, żeby przeskanować różne adresy, które będziemy kopiować. Z tego co wiem, domena Polymarket w Polsce jest zablokowana, więc trzeba będzie użyć VPN-a. Tutaj akurat nie mam dla Was żadnych sugestii, ale na przykład jeśli używacie przeglądarki Brave, tam akurat możecie sobie wykupić taki VPN. Czemu wybrałem akurat ten? Bo właśnie tutaj na przykład można eksportować klucze z naszego portfela. Ten bot automatycznie tworzy nam portfel, automatycznie tworzy nam konto na Polymarket i co jest fajne, oni mają tutaj bridge, więc możemy tutaj wysyłać USDC albo USDT po takich łańcuchach jak Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism Base i Binance Smart Chain. Możemy tutaj również wysyłać Solana albo USDC po Solanie i później oni nam to po jakimś czasie przebrydżują. Potrzeba jest na to kilka minut i później już możemy stawiać zakłady. Wybrałem ten, bo miał on chyba najwięcej funkcji, jeśli chodzi o ten copy trading. Tak jak widać, tutaj są zapisane adresy, które kopiowałem wcześniej. W tym momencie one są wyłączone, ponieważ zjechali mnie po prostu do zera. Tutaj mamy to menu, i możemy sobie wejść w pozycję, wtedy nam wyświetli, jakie pozycje mamy otwarte i mam 0,76 centa. Jakieś 2 albo 3 dni temu zdecydowałem się tutaj dorzucić, tak stwierdziłem, że może w końcu to jest ten czas, może coś tutaj mi się uda, jednak nie. Ale zanim Wam opowiem całą historię, zasilimy sobie tutaj konto i pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Więc wchodzimy na wallet. Tutaj będzie nasz portfel do skopiowania, kopiujemy go sobie, wchodzimy na nasz Rabi i możemy na przykład wysłać USDC po Polygonie. W Rabi Wallet jest w ogóle fajne to, że możecie sobie zwhitelistować niektóre adresy, których często używacie, a jeśli taki wallet nie jest zwhitelistowany, to trzeba wpisać tutaj hasło. Więc jeśli ktoś Wam wbije na komputer, to niestety nie będzie mógł wysłać Waszych kryptowalut do siebie, chyba że oczywiście będzie znał hasło.
Dobra, wyślemy sobie teraz $50. Ostatnio przewaliłem 100, no i zjechanie tej 100 zajęło mu jakieś 2-3 dni, coś takiego. Na początku zarobił, widziałem, że tam zarabiał. Na początku stracił połowę, czyli jakieś $50, później tą połowę odrobił nawet z zyskiem, było około $120-130 w pewnym momencie, a później sukcesywnie to po prostu tracił. No ale sami wiecie, w czasie tej wojny różne rzeczy się dzieją, mocno szarpie tym rynkiem, więc no, jest tak, a nie inaczej. Totalny kapitał, jaki poświęciłem na testowanie tych botów, to jest około $1500. Dobra, to już chyba nam tutaj weszło. Sobie zobaczymy. Wallet. Jeszcze nie, jeszcze musimy chwilę poczekać. Ale wyjdziemy sobie tutaj na copy trade i każdy ten portfel, który będziecie tutaj dodawać, można sobie jakoś konkretnie nazwać, żebyście wiedzieli, który jest który. My odpalimy sobie dzisiaj tego. I tutaj teraz tak, jak ustawić takiego bota? Gdy klikniecie w Target Wallet, wklejacie adres portfela z Polymarket, który chcecie kopiować. Tutaj go nazywacie i tutaj jest procent, którym chcecie kopiować ten portfel. Więc na przykład tutaj mam jeden taki przykładowy adres, którego wykres jest dość ciekawy. To jest akurat tygodniówka. Miesięcznie to wygląda tak. No i cały wykres tak, chociaż te wykresy na Polymarket trochę kłamią. On tutaj dzisiaj niby zarobił 6000, ale widzicie, że na początku mu coś nie poszło i stracił połowę. Później odrobił i znowu stracił. Oni tutaj grają dość dużym kapitałem, także też trzeba brać to pod uwagę. No i jeśli on ma $10,000 w pozycji, to by było dobrze mieć przynajmniej tą 100 albo chociaż 1000. No i adekwatnie do tego, na przykład jeśli mamy 1000, to wtedy naszemu botowi dajemy 1%. I on zwykle traduje ten market up and down. Jeśli sobie wejdziemy w Activity, to możemy zauważyć, że on jest tutaj bardzo aktywny. Przed chwilą dał te wszystkie trady. 8 trade'ów dane w ostatniej minucie. Tu mamy kolejne 16 trade'ów, dane w ciągu 2 minut, także to nie ma opcji, żeby to był w ogóle człowiek, to musi być jakiś algorytm. W sumie miał on tutaj prawie 15 000 predykcji, no i największa wygrana ponad 6000, więc powiedzmy, że damy tu 0,1%, to i tak jest moim zdaniem za dużo. Ja zwykle daję market slippage, czyli poślizg na cenie 10%. Możemy tutaj również dać take profit, jak i stop lossa, więc jeśli nasza pozycja będzie spadać, to może ją automatycznie wyciąć, albo możemy po prostu zabrać profit i zamknąć tą pozycję. Tutaj ignorujemy pozycję poniżej danej wartości, no i możemy również ustawić maksymalną wartość tej pozycji albo minimalną. Dodatkowo jest tutaj total spend limit, czyli ile dany trader może otworzyć maksymalnie pozycji, za jaką wartość. No i tutaj później mamy minimalne i maksymalne wartości na jeden trade. Więc kopiujemy tak samo buy, jak i sell. Tutaj mamy market order, dajemy slippage również na 10 i to są ustawienia, których ja używam. Dobra, teraz jak damy tutaj active, zobaczymy, czy on nam ruszy, bo właśnie żeby ruszył, potrzebuje minimum $50. Chwilę tu poczekamy. No i właśnie, już skoczył jeden order, ale go nie skopiował, ze względu na to, że jest zbyt wysoki poślizg na cenie. Nie chcemy za bardzo odbiegać od tego, co on będzie otwierał, niż od tego, co my otwieramy. Tutaj jeden wskoczył, kolejny wskoczył. Widzicie, jak to szybko idzie? Kolejny wskoczył, ten akurat nie wskoczył. On po prostu patrzy, co tamten ma w portfolio i kupuje jeden po drugim. Chwilę to potrzeba, żeby się załadowało po prostu, ale to naprawdę to jest super szybkie, także można w super szybkim czasie zarobić, jak i również stracić. Więc tutaj macie napisane, który to jest gościu, którego kopiujecie. Tutaj jest market, target swap. Nie wiem, czy ta opcja w ogóle działa, ponieważ na Polymarkecie nie ma takiej opcji. To znaczy, że możecie odwrócić pozycję z up na down, bo on tutaj traduje albo do góry, albo w dół. I teraz jak weźmiecie sobie tutaj view positions, to wam za chwilę się załaduje. Oj, teraz widzicie, to idzie dość szybko. Mamy w tym momencie, mamy już, uwaga, 10%, prawie 11% na minusie. Już zużył całe to $49. Wszystko mamy w pozycjach. I tutaj mamy tak, minus 10%, tutaj mamy minus 8%, minus 12%,
plus 14, minus 17. Oczywiście to zależy, bo on tutaj wystawia takie dość szybkie ordery. Tutaj jest na 5 AM ET, także chwilę trzeba poczekać i zobaczymy, jak mu tutaj wyjdzie. Mogę Wam teraz pokazać, jak wygląda ten mój portfel i jaka była w ogóle jego historia. Chyba gdzieś tu zgubiłem. Dobra, klikniemy jeszcze raz. Positions. I tutaj jak wjedziecie na samą górę, View Profile, to Was przeniesie właśnie na Wasze konto. Kurde, ciemno się już robi. Dobra, więc teraz tak, to jest moje konto. Tutaj mamy aktywne pozycje, tutaj mamy pozycje już zamknięte. No i możecie zauważyć, że największą wygraną tutaj miałem $960, 860, 442, 325 i tak dalej. Jeśli chodzi o przegrane, to trzeba później tutaj kliknąć po prostu i tutaj mam również minus 500, minus 350, minus 320, minus 300 i tak dalej. Jeśli zauważycie sobie na PNL, to tutaj wystartowałem gdzieś pierwszego bota, który właśnie na początku trochę tam stracił, ale później dość sporo zarobił. Tutaj jest napisane, że on zarobił $900, a tak naprawdę to w pozycjach miałem ponad $2000. Z tym, że nic nie wypłaciłem, stwierdziłem, gramy dalej. No i on później sukcesywnie, elegancko to przez jakiś tydzień stracił, zjechał to po prostu do zera. Wtedy akurat obstawiałem jakieś e-sporty i pogodę chyba. Pogoda jest w ogóle bardzo dobra, tylko ciężko jest znaleźć kogoś konkretnego. O tym jak szukać też Wam pokażę. No i później wrzuciłem mu znowu jakieś 150. Tutaj zaczynałem od $300. Z $300 w ciągu niecałych 24 godzin zrobił ponad 2000. Więc dość grubo. Obudziłem się, spojrzałem się na to, mówię, co tutaj jest grane. No a nic to. Później z biegiem czasu zderzenie po prostu z rzeczywistością. No i po jakimś czasie stwierdziłem, że może dorzucę, może coś tam się popsuło. Znalazłem jakiś inny adres, lecimy. I w jeden dzień dokładnie ta sama sytuacja. Tylko tam chyba z $250 znowu na ponad 2200. Ale tutaj akurat już sobie wypłaciłem to, co włożyłem. Wypłaciłem sobie tam 300 i później znowu identycznie to. Tutaj trochę odrobił, widzicie, 200 odrobił i później elegancko, sukcesywnie tracił. Co jest bardzo dziwne, ponieważ trader, którego ja kopiowałem, generalnie miał swoją krzywą zarobków cały czas do góry. Miał tam jakieś małe wychylenia, no ale nie było to aż tak bardzo znaczące, co by zagrażało mojemu kontowi. Nie polecam kopiować w ogóle tego tradera, ale tak jak widzicie, zrobiłem tutaj ponad 3300 różnych predykcji. Największa wygrana te $960. No i tutaj tak, w ciągu miesiąca niby zarobiłem 377, ale to jest wcale nieprawda, ponieważ dorzucałem tutaj co jakiś czas, jak znalazłem jakiś fajny portfel, który mi się podobał, który myślałem, że po prostu zrobi ze mnie tutaj milionera, no to dawałem mu 100, dawałem mu 50, chociaż żeby to odpalić, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, żeby potestować. I tutaj tak jak widać, tutaj niby jakiś mały zarobek i później już zjazd i nie ma. Później znowu trochę odrobił i później znowu zjazd i nie ma. W zeszłym tygodniu odpaliłem chyba 3 takie boty po $50, jednego za 100, tego za 100 to tam kilka dni temu właśnie. No i tak jak widzicie, konto jest puste. Mam jeszcze inne konto, o którym zaraz Wam opowiem, bo tutaj to widać, że są takie bardzo agresywne te adresy. Widać, że to robi jakiś algorytm. I w takie konta właśnie tutaj celowałem. Tutaj na przykład takie PNL wygląda bardzo ładnie, jak mu tak rośnie cały czas. Ten gościu ma, nie wiem czy to jest ten sam, którego Wam tu pokazywałem, bo mam tutaj kilka, które właśnie chciałbym Wam pokazać. I oni wszyscy grają na tych up and down. Ten ma 116 teraz w pozycji i tutaj jak klikniecie sobie w tego ludzika, to kopiujecie jego adres. No i tutaj mam takie narzędzie. Polymarket Analytics. Wklejamy tutaj jego adres, dajemy Enter. Musimy chwilę poczekać, aż nam to wyszuka. W ogóle bardzo dużo tych powiadomień, nie powiadomień, tylko podpisów chce ta aplikacja, bo jestem tutaj podłączony swoim airdropowym portfelem, bo też gram tutaj trochę w inny sposób. I on ma miejsce 500. Tutaj ma zrobionych 43 000 predykcji. No i jeśli chodzi o zarobek, prawie $500 000, stracił 200 000 przy tym, win rate ma 60%. Więc w sumie zarobił jakieś $241 000. Jak sobie klikniemy w niego, to możemy zobaczyć szczegóły. Tutaj właśnie podpis chcę. I tutaj możecie zobaczyć sobie jego
aktualne pozycje, jak wyglądają. Największe wygrane, największe przegrane, więc największa wygrana $1116, największa przegrana 1700. No i na jakich marketach on tutaj traduje? Hide from new, no tutaj up and down, crypto prices, recurring, crypto, bitcoin, 5-minutówki, 15-minutówki. Te 5 i 15-minutówki są bardzo zdradliwe, bo Polymarket wprowadził dodatkowe fee. Tam jest chyba fee 1% od każdej pozycji, po to właśnie, żeby wyciąć te boty. Więc może to też jest mój błąd, żeby to testować na takim małym kapitale, ale tak jak mówiłem, tutaj dużo zależy od tego, kogo kopiujecie, jakim kapitałem kopiujecie i jak ustawicie tego bota. No i właśnie największe zyski miałem wtedy, kiedy kapitał był trochę większy. Wtedy ten bot robił w ciągu 24 godzin 600% konta i wtedy najlepiej by było wypłacić w ogóle cały zysk, zostawić mu z powrotem te $300 i niech się tam dzieje co chce. Ja akurat wypłaciłem sam swój wkład. No jak ktoś ma kapitał na przepalenie, to możecie się pobawić. Sprawdźmy tutaj, jakie ma najgorsze. Najgorszych nie ma, on tylko wygrywa. Tutaj możecie podejrzeć jego pozycję i historical PNL, ale to nie zawsze chce się załadować. Jakieś słabe mają API ten Polymarket Analytics. Miałem tutaj jeszcze jedną taką aplikację, nazywa się polywatch.app, no ale od jakiegoś czasu po prostu się wykrzeczyła i u mnie nie działa. Czasami się ładuje, zostawię Wam link w opisie. Tutaj również można skanować różnych traderów i również macie leaderboard najlepszych traderów, więc może tam warto się zadomowić. Tutaj mam jeszcze taki trading terminal, Poly 15 on się nazywa, no ale ja tego nie używam, ponieważ to jest narzędzie do ręcznego obstawiania. Ja ręcznie nie obstawiam, ja używam tylko botów. Dobra, przeskanujemy sobie jeszcze tutaj jednego mam tradera. Tutaj również 50 000 w pozycji, największa wygrana 23 000. Miesięcznie to wygląda tak, tygodniówkę tak i dzisiaj na przykład w sumie zrobił 33 000 i tutaj stracił 5000. Tutaj z 26 na 18. Także no te konta wygrywają dość sporo, ale tracą też sporo. Dobra, zobaczmy jak tam u nas. 50 różnych wiadomości tu mi już przyszło. Zobaczmy czy raczej do góry, czy raczej w dół. O, widzę tu jedna fajna wygrana, jedna fajna. No ale niestety minus 20 już mamy. Już nam się zostało tylko $30 w pozycji. Dobra, sprawdźmy sobie tego innego tradera. On ma tutaj win ratio 55, więc trochę gorzej. W sumie zrobił prawie 60 000 różnych pozycji, no i PNL ma 1 300 000, także dość sporo. Wejdźmy, zobaczmy jak tam wyglądają szczegóły. Tutaj największa wygrana widzę prawie 8 000, największa przegrana no prawie 9 000. Worst categories nie ma. I tutaj też up and down, crypto prices, hide for new, recurring, praktycznie to samo. Praktycznie gra to samo. Także jestem pewien, że to również jest jakiś algorytm. Oj, tutaj chciałem Wam pokazać jednego też, ale chyba gościu się schował, bo też jest możliwe to, że możecie schować Wasz profil na Polymarket, tak żeby go nikt nie mógł podejrzeć. Także niektórzy jak widzą, że ktoś ich zaczyna kopiować albo że mają dużo wejść na swój profil, to właśnie się ukrywają. Tutaj jeszcze miałem takiego pana Bagietę. Pan Bagieta też zarobił na początku dość dobrze, ale później znowu zaczął tracić. Pokażcie mi pana Bagiet Trades. Ten ma najlepsze win ratio, ponieważ ma 66%. Zarobił ponad 700 000, 78 000 trade'ów, także jest bardzo aktywny, no i ma rank 150. Pan Bagieta wyglądał bardzo obiecująco. No to jest właśnie ten trader, którego kupiowałem ostatnio, w ostatnim tygodniu za tą 100. Także u mnie akurat się nie popisał, nie mam pojęcia czemu. Tutaj ma największą wygraną ma 11 000, największą przegraną ma tylko 1000. 700 000 wyciągnął z samych 15 minutówek. Podobnie tutaj. Wow, praktycznie ze wszystkich tych marketów ma takie same sumy. Tutaj jest chyba jakiś błąd. Bardzo często w ogóle pojawiają się błędy i tak jak patrzycie tutaj na ten PNL, to on nie jest dokładny. Tak jak Wam opowiadałem, jak to wyglądało na moim koncie, to ten PNL nie odwzorowuje tego, co naprawdę tam się działo. Więc tutaj po tych liniach możecie sobie patrzeć, no ale to nie daje Wam obrazu, dlatego daję również te narzędzia, żeby można tutaj było sprawdzić. Tutaj sprawdźmy sobie, co on gra w tej chwili. Bardzo dużo ma w Bitcoinie. Bitcoin będzie szedł do góry teraz. No Bitcoin w sumie dzisiaj dość
przebił tam chyba 70 000, prawie 72 jest teraz. No, Ethereum ponad 2000, leci dość grubo. Widzicie, i to jest taka 15-minutówka, czy Bitcoin akurat w tych minutach będzie szedł do góry. To akurat jest już zamknięte. Dobra, sprawdźmy jak tam. No, kolejne 8 pozycji tutaj otwartych. Także mieli to dość sporo. Tutaj akurat minus 3, minus, no, o. Trochę tam wygrywa, trochę przegrywa. Mieli się to po prostu. Jak tam mamy? Teraz trochę odrobił. Z powrotem mamy $40. Także trzymajcie kciuki, żeby oby dalej mu tak szło. A ja mogę wam omówić lekko tutaj to menu, które jest. Chociaż właściwie wszystkie opcje, których używam najbardziej, to już wam pokazałem. Positions, czyli tutaj mamy swoje pozycje, copy trading, tam ustawiamy te adresy do kopiowania. Tutaj mamy dodatkowo jakieś konkursy. Trzeba się tutaj zapisać i po prostu najlepsi traderzy zostają wynagrodzeni. Później mamy nasz portfel, tutaj mamy te 5-minutówki, więc mamy po prostu taki skrót. Gdybyśmy chcieli obstawić w górę czy w dół, to możemy to bezpośrednio zrobić stąd. Tutaj mamy skrót do 15-minutówek również. No i teraz widzę, że nawet dodali buy, więc nawet nie musicie wchodzić na Polymarket. A nie, trzeba mieć tutaj link, ok. Ale no z tego bota może on służyć jako taki zewnętrzny dashboard. I tutaj mamy dalej market, help, referrals. A, uwaga, bo do tego bota mam link referalny, więc ustawiam to wideo jako sponsorowane, mimo że nikt mi za nie zapłacił. Może chociaż trochę się zwróci za ten przepalony hajs. Mamy tutaj ustawienia, limity i convert language. Jest tutaj polski? No nie ma polskiego, jest ruski, jest koreański, chiński, japoński, portugalski i hiszpański. Tutaj jak wejdziecie na przykład w ten market, to macie różne kategorie. Wejdźmy sobie na Trumpa. No i od razu macie podane zakłady, które są dostępne. Tutaj dajecie next. Dobra, trade. Jeśli bym chciał coś obstawić, to mogę obstawić. OK. No ja nigdy tego manualnie nie robiłem, tylko podłączam po prostu adres i niech się dzieje, co tam chce. Testowałem jeszcze tutaj te dwa boty. Tego nie testowałem, ponieważ tutaj trzeba dać trochę Solany. Jakoś to dziwnie się tutaj ustawiało, po prostu go odpuściłem. Tutaj tego nie chciałem używać ze względu na to, że tutaj się nie da eksportować kluczy prywatnych. Też robią tu update'y, możliwe, że dodadzą taką funkcję, ale nie było tutaj eksportu kluczy prywatnych. Więc jeśli byśmy się zakwalifikowali na przykład na airdrop od Polymarket, to niestety nie będziemy go mogli odebrać, ponieważ nie będziemy się mogli zalogować na nasz portfel. Tutaj jest jeszcze ten Polygon, ale Polygona odpuściłem ze względu na to, że tutaj kiepsko się ustawiało ten copy trading. Tutaj mamy copy trade. No tutaj nawet kopiowałem wcześniej jednego tradera. Testowałem te wszystkie boty, ale ustawienia tutaj wyglądały dość dziwnie. Teraz nam to się powinno pokazać. O, to jest to. Więc tutaj dajemy procent, którym chcemy kopiować, albo dajemy na przykład $5, albo 5%, albo portfolio weighted, to jest to, co ja mam tam ustawione, na przykład 1x. Później tutaj ustawiamy poślizg ceny, na przykład 10%, daily limit, price range i tak dalej. No ale po jakimś czasie z niego zrezygnowałem, ponieważ tam to jest po prostu bardziej przejrzyste i dużo lepiej mi się tego używało, było po prostu bardziej wygodne. Tutaj mam właśnie pozapisywane różne adresy, te narzędzia analityczne. No i mam też jakichś ciekawych traderów. Tutaj jest pan Bagieta. Gdzieś tutaj miałem jednego pilota, który właśnie dobrze obstawiał tą pogodę. Dokładnie ten. No i właśnie chyba się pan pilot wyłączył. Pan pilot w ogóle nie był za bardzo aktywny. Stawiał takie bety raz na jakiś czas. No i trzeba było kilkanaście dni czasami na nie poczekać. Tego bota na tym drugim koncie mam już dużo dłużej. On jeszcze tutaj chyba nawet działa. Jeszcze coś mu tu śmiga. Tak jest. Tylko że to jest gościu, tak jak widzicie, nazwałem go Iran, ponieważ on tutaj wszystko obstawiał na Iran. On praktycznie każdego dnia obstawiał, że USA nie zaatakuje Iranu. No i zgadnijcie, co się stało kilka dni temu. Miałem tutaj na koncie jakieś $250, wchodzę, patrzę, jest minus 80. No i w tym momencie zostało się 26. Także różnie to z tym hazardem bywa. Ja nie polecam hazardu, po prostu chciałem sobie przetestować różne narzędzia, które tutaj nie były wpychane w mordę na Twitterze. No i tutaj jest PNL. Zrobił 714 pozycji w sumie. Teraz ma tutaj na Rosję jakieś bety, widzę, ustawione. On głównie politykę obstawia, no i obstawiał ten
ten Iran. Też coś tutaj miałem wcześniej, jakieś up and down, też widzę, że tutaj zarobiłem 260, 211, 119, coś tutaj było zarobione. No, tak jak widać, ta krzywa kapitału jest, ale to jest jeden dzień. Jak to wygląda? No, tu zarobi 240, tu już stracił, tu 600 znowu do góry i później w dół, tutaj trochę do góry, później w dół, no i tak to się buja. Także tutaj no, ciężko znaleźć jakąkolwiek regułę. Wiem, że pewnie oglądasz to wideo, że znalazłem ci tutaj jakiegoś złotego grala i wszyscy będziemy zarobieni i szczęśliwi. No jednak pokazuję tak jak jest, nie będę ci tu mydlił oczu, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Zobaczmy, co tutaj mamy otwartego. No jest trochę tych betów otwartych, ale kapitał jest kurczę za mały. Więc to, co by się było brane pod uwagę, jeśli chodzi o airdrop, no to na pewno aktywność, czyli wypracowany ten wolumen, ilość predykcji, PNL i tutaj jest jeszcze jedna opcja, gdzie można dodawać tak zwaną płynność. Tylko że płynność na Polymarkecie dodaje się w trochę inny sposób. Jeśli wejdziecie tutaj w Rewards, to wyświetli Wam się taka tabelka. Ja tutaj mam dodane w ogóle Portfolio Sponsorship. Tu mam cancel. Tego jeszcze za bardzo nie kumam, ale co ja tutaj zrobiłem, dałem sponsorship. To nie chodzi o to, że tutaj się dodaje płynność, tylko tutaj jakby dokładamy się do tej puli nagród. Dobra, mamy cancel. Nam to powinno teraz wróciło. Jeszcze raz, dajemy rewards. Na Polymarket możemy wystawić albo market ordery, albo limit ordery. Jak tutaj wejdziemy sobie, to jeśli wystawimy limit order, który będzie gdzieś poniżej tej ceny, to tak jakbyśmy dodawali płynność. Tylko że trzeba na to bardzo mocno uważać, bo jeśli nasz order się wypełni, to tak jakbyśmy kupili po prostu tą pozycję. Tego akurat za dużo nie testowałem, właściwie to przed chwilą, przed wideo to próbowałem zrobić, ale słyszałem właśnie o takich metodach, że można tutaj w ten sposób dodawać płynność. I niby to dodawanie płynności ma mieć również wpływ na airdrop. Jednak to jest wszystko spekulacja i właściwie to nie ma jakichś jasnych kryteriów. Ale chciałem Wam to pokazać, ponieważ również o czymś takim słyszałem. No i tak jak widać na tym drugim koncie również testowałem wszystkie 3 boty, no ale najbardziej do gustu przypadł mi ten, ponieważ daje chyba największe możliwości ustawiania tego copy tradingu. Zobaczmy, kogo ja tutaj kopiowałem. Mamy Iran, mamy pogodę, mamy inną pogodę i tutaj był countryside. Co to był za adres? Zaraz możemy go sobie tu prześwietlić. Tutaj view profile i zaraz nam się otworzy. O, widać, że dobrze, że go wyłączyłem, bo dzisiaj mu nie idzie zbyt dobrze. Tak jest. No, jeśli szukacie właśnie takich dobrych traderów, to raczej nie chcecie, żeby ich wykres wyglądał w ten sposób. On tu obstawia sporty i on to chyba robi raczej ręcznie. Sprawdźmy, jaki ma PNL. Wchodzimy tutaj na Analytics. No 44%, więc raczej więcej traci. Stracił tutaj konkretnie minus 129 tysięcy dolarów. I teraz tak, gdzie szukać takich traderów? Po prostu wchodzicie sobie w Polymarket History na przykład. Tutaj czasami są publikowane jakieś dobre trady, jakieś ciekawe historie. Tutaj mamy na przykład jednego tradera. Dice, ale widzę, że tutaj zebrał dużą wygraną i się zawinął i już nie ma żadnej aktywności. O, kolega tutaj obstawia właśnie na Iran. Bardzo możliwe, że to był jakiś insider. Sprawdźmy closed. Obstawiał, że tutaj wojna się zakończy 6 marca. Tutaj akurat stracił 4000, ale obstawiał również, że USA zacznie strajki, atak na Iran 28 i tutaj zarobił 120 400%. Wróćmy tutaj na Twittera. Na pewno możecie tutaj znaleźć więcej, zresztą wystarczy wpisać Polymarket. I teraz jak tutaj trochę sobie zjedziecie, to macie właśnie takie success stories. 96% win rate. Co on tutaj obstawia? Up and down. No ciekawe. Jak trochę poczytacie, trochę poszukacie, to na pewno znajdziecie coś ciekawego. Tutaj mamy kolejny z 23 dolarów do 6000. Zobaczmy tutaj. No widzicie, nie jest aktywny. Już jak ktoś go opublikował, to już zobaczył, że tutaj ma wejścia na swój profil i albo się ukrył, albo po prostu zmienił adres. 2 miesiące temu miał ostatnią pozycję. No tutaj jest jeszcze taki jeden bot, ratio.u się nazywa,
ale on u mnie nie jest dostępny akurat. Sprawdźmy tradera. Tutaj no tak średnio to wygląda. Oj, widać, że tutaj ma dość spore straty. 300 000 ma w pozycjach, ale tylko 17 predykcji. Nie, to takie nam raczej nie interesują. Chyba że trafimy jakiegoś insidera. O, tutaj jest akurat mój post. Chyba że traficie jakiegoś insidera, który wie coś więcej, to możliwe, że wam się uda ustrzelić jakiegoś złotego grala, czego wam oczywiście życzę, ale to nie jest takie proste. Tutaj też mój post, tutaj też mój post, tutaj mamy coś ciekawego. Ten jest akurat aktywny, 117. On tutaj obstawia politykę. Dobra, ale ten PNL, no widać, że tutaj no tak średnio w dłuższym terminie oczywiście do przodu. Zobaczymy, jak to wygląda na skanerze. Ma win rate 86%, także bardzo dużo. 140 000 zarobił na ten moment, 267 predykcji. O, to wygląda dość ciekawie. Ranking 830 miejsce. No i głównie tutaj obstawia politykę. Global Elections, Geopolitics, Elections, World Elections, Iran, Trump. Tutaj największa wygrana 4000, największa przegrana 2600. No ciekawie. Zostawię wam kilka adresów w opisie, zostawię wam również te wszystkie narzędzia i bota. Ja do hazardu oczywiście nie zachęcam. Podzieliłem się z wami moim doświadczeniem. Z $1500 tutaj zainwestowanych wyjąłem dokładnie minus 200? Minus 1200, bo 300 zainkasowałem wcześniej, no ale dzisiaj 50, zobaczymy jak to 50 się rozkręci. Sprawdźmy, już tu mieliśmy 23 pozycje. Sprawdźmy positions i tutaj mamy 100 do przodu, 99 do tyłu, 86, no ale już mu się zostało $16. Także tak jak widać, no nie zachęcam. Przy większym kapitale wyglądało to dużo lepiej, no ale to już jest wasze ryzyko. Ja w tym momencie raczej odpuszczam temat, chyba że znajdę coś ciekawego, to czasami sobie puszczę taki, powiedzmy, los na loterię, no i tak raczej bym do tego podchodził. Tyle ode mnie. Daj znać, jak ci się podobał materiał, zostaw łapkę w górę, standardowo komentarz dla zasięgów, subskrypcja, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału i siemanko, pozdrówki, yo!